Thank you so much for that beautiful music and for the privilege of being with you today. Dziękuję wam bardzo za tą piękną muzykę i za przywilej, że mogę być z wami dzisiaj. Without preamble, I want to pick up the story from where I left it off with the children's story. No, skoncentrujmy się na tej preambule, na tym, co dzieciom opowiadałem i teraz kontynuujmy to dalej. I want to take you back to a time in Israel's history that we can learn much from. To zabiera nas wstecz do historii Izraela, z której wiele możemy się nauczyć. Imagine being in the shoes of Hanani. Wyobraźcie sobie, że to wy jesteście w butach Hananiasza. Now Nehemiah we know because Nehemiah has a book. Nehemiasza to znamy, dlatego że on napisał księgę w Biblii. But Hanani we don't know because he's the brother that goes to Jerusalem initially. Ale Hananiasza nie znamy, dlatego że on jest tym bratem, który wcześniej udaje się do Jerozolimy. But I want you to imagine the scenario as it would have been and as it would have faced those Israelites at that Chciałbym, time. abyście jednak wyobrazili sobie cały scenariusz, jak to mogło być wtedy. They had waited for 70 years to return to their homeland. Przez 70 lat oczekiwali, aż powrócą do swojej ojczyzny. It was only the grandfathers and the grandmothers that remembered Jerusalem as it was. To jedynie dziadkowie, babcie czy dziadkowie pamiętali, jak Jerozolima wyglądała kiedyś. The next generation and the generation after, all they ever remembered was Babylon. Dlatego, że wszystkie kolejne pokolenia, które następowały, mogły pamiętać tylko Babilon. For them, Jerusalem was just a place over the desert where stories were told. Jerozolima była tym miejscem gdzieś tam za pustynią i jedynie znali z opowiadań. And so, as they would have held their family worships, the stories would have been told of the promise that God had made them. I tak jak mogę sobie wyobrazić, jedynie w czasie rodzinnych nabożeństw opowiadano te historie, że przyjdzie czas, kiedy będą mogli powrócić. And the promise being that they would be in exile for 70 years and then they would return. A istniała obietnica, że przez 70 lat będą tam na wygnaniu, ale potem powrócą. And finally, under Cyrus, the decree is given to restore and rebuild Jerusalem. Aż w końcu za dni Cyrusa zostaje wydany dekret, aby oni mogli odbudować Jerozolimę. And in that group of people that returned to Jerusalem, there would have been the aged Haggai. I w grupie, która powróciła do Jerozolimy, był już wiekowy Hageusz. And quite likely Hanani as well. I prawdopodobnie także Ananiasz. And so 50,000 probably men plus women and children made the long trek to return to Jerusalem. Tak więc 50 000 ludzi, prawdopodobnie także i dzieci powróciło w tę odbywając długą podróż do Jerozolimy. Imagine maybe they followed the same route that Abraham had followed from that part of the world through to the promised land. Wyobraźcie sobie, być może szli tą samą drogą, którą kiedyś odbył Abraham, wędrując do ziemi obiecanej z tamtego terenu. And finally they arrive. I w końcu przybyli. They arrive in a city which is nothing but rubble. Przybyli do miasta, które faktycznie nie było niczym więcej jak rumowiskiem. There are some people living in the area, those people that we know as Samaritans. Byli pewni ludzie, którzy mieszkali na tamtym terenie, ludzie, których określamy mianem Samarytan. And they were very nervous about a mass influx of people. I oni nagle nerwowo przyjmowali ten nagły napływ takiej masy ludzi. And so they set out to work. Tak więc zabrali się do pracy. The Bible gives an indication that it took probably some 7 months before the foundation for the temple was ready. Biblia daje nam małe wskazówki, że prawdopodobnie zajęło to aż 7 miesięcy, zanim już wylano fundamenty pod świątynię. And as they worked on their houses and the temple, the opposition increased. I kiedy pracowali nad swoimi domami i nad świątynią, wzrastała opozycja. The first form the opposition came in was offers for help. Pierwsza forma opozycji to była oferta pomocy. In Ezra chapter 4, we find that first offer to help. Ezra chapter 4 and verse 2. W księdze Ezdrasza w rozdziale 4 i tam w wierszu 2 czytamy na ten temat. And the help came like this. The people said, "Let us help you build, because like you,
We seek your God and have been sacrificing to him since the time of Esarhaddon, king of Assyria, who brought us here. Czytamy tutaj w 2 wierszu takie słowa tej pomocy. Będziemy budować razem z wami, gdyż czcimy Boga waszego tak jak wy i składamy mu ofiary od czasów Asarhaddona, króla asyryjskiego, który nas tutaj sprowadził. Reading between the lines, of course, the offer to help was more about slowing things down. Ale czytając między wierszami możemy dojść do wniosku, że oferowana pomoc polegała na tym, aby spowolnić pracę. And what it goes on to say is when the offer was refused, they then set out to discourage the builders. A potem, kiedy nie przyjęto tej pomocy, w związku z tym poszli dalej, aby zniechęcać budowniczych. In Ezra chapter 4 and verse 5, it refers to counselors that they hire to frustrate their plans. I w 5 wierszu tego samego rozdziału czytamy o tym, że wynajęto pewnych doradców, którzy mieli pomóc w tym. And they do this, we would call those counselors political lobbyists. My dzisiaj byśmy nazwali ich politycznymi lobbystami. And these political lobbyists worked through the reign of Cyrus and then into Darius, the kings of Persia. I właśnie ci dostojnicy, czy ci lobbyści polityczni pracowali, póki żył Cyrus i Dariusz. And then we come to King Artaxerxes. Ale teraz mamy już króla Artaxerxesa. And under Artaxerxes, they write this document which contains a whole string of allegations trying to stop the building. I właśnie za jego czasów mamy tutaj do czynienia z pewnymi dokumentami, które zostały wydane po to, aby w jakiś sposób zatrzymać budowę. And in Ezra chapter 4, the last verse of the chapter, it simply says, "Thus the work on the house of God in Jerusalem came to a standstill." I w 24, ostatnim wierszu tego rozdziału czytamy, w ten sposób ustała praca nad domem Bożym w Jerozolimie. In fact, when you go back to the story as it was, there wasn't just one group that returned to Jerusalem, there were two groups. Ale kiedy znamy tę całą historię, wiemy, że nie tylko jedna grupa, ale dwie powróciły do Jerozolimy. The first group was the large group. Pierwsza grupa to była bardzo liczna grupa. The second group, which was led by Ezra, was only about 2,000 in size. Ale druga grupa, która prowadzona była przez Ezdrasza, miała mniej więcej około 2000 ludzi. And partly as a result of what happens here, Ezra gathers this second group of people together to go and to help in Jerusalem. I w wyniku tego Ezdrasz stara się zgromadzić tę drugą grupę ludzi po to, aby poszła tam i dopomogła odbudowywać świątynię w Jerozolimie. So Ezra, he's a man of action, but above all, he's a man of God. Ezdrasz jest człowiekiem czynu, ale ponad wszystko jest mężem Bożym. He's a scribe and a priest. Jest on nauczonym w piśmie i jest kapłanem. And in the Bible, he is described as one who is devoted to the study and teaching of God's law. A Biblia przedstawia go, że jest to człowiek, który jest poświęcony studiowaniu i nauczaniu słowa, zakonu pańskiego. And so Ezra, in that second group of people that came to Jerusalem, helped. Tak więc Ezdrasz z tą drugą grupą ludzi, która przychodzi do Jerozolimy, aby pomagać, But not as much as they might have wished to do. ale nigdy nie mogą znowu zrobić tak wiele, jak chcieliby. It's interesting if we just go back to the chapter 3 of Ezra, because there we see a little of the rebuilding of the temple. Interesującą rzeczą jest to, co możemy, cofając się do 3 rozdziału Księgi Ezdrasza, zauważyć, co dzieje się przy odbudowie świątyni. So we go back to when the foundations were laid. Kiedy już fundamenty zostały założone. And towards the end of chapter 3, in verse 11, partway through the verse, we read. Przechodząc przez ten rozdział, w 11 wierszu, gdzieś mniej więcej w jego połowie czytamy. It says, all the people gave a great shout of praise to the Lord because the foundation of the house of the Lord was laid. Także cały lud wznosił głośno okrzyki radości, chwaląc Pana za to, że został położony fundament świątyni Pana. But many of the older priests and Levites and family heads who had seen the former temple wept
aloud when they saw the foundation of this temple being laid, while many others shouted for joy. Lecz wielu spośród kapłanów i lewitów oraz naczelników rodów, ludzi w podeszłym wieku, którzy oglądali jeszcze poprzednią świątynię, głośno płakało, gdy na ich oczach zakładano tę świątynię. Wielu innych natomiast znosiło okrzyki radości. So imagine this loud, intermingled rejoicing and weeping. To też wyobraźcie sobie ten głośny, przemieszany z sobą okrzyk radości i okrzyk płaczu. Because all the grandfathers and grandmothers remember what it had been and how small it would now be. Dlatego, że wszyscy dziadkowie i babcie pamiętali, jaka była świątynia i jak teraz niewielka będzie. But there is one who is an exception. Ale jest jeden wyjątek. And that is the man Haggai. I to jest właśnie człowiek o imieniu Ageusz. Haggai was a man of God. Ageusz był mężem Bożym, but he wasn't one just to dwell on the past. Ale to nie był ten, który mieszkał tutaj w przeszłości, Haggai który was the opierał one, się na przeszłości. Haggai was the one who was intent on making a difference for the future. To był ten człowiek, który zaangażowany był, by przyszłość wyglądała inaczej. There are Haggais in our midst today. Dzisiaj pośród nas też mamy takich Ageuszów. I was over at the St. Albans Church a couple of weeks ago when they opened their new hall. Jakieś 2 tygodnie temu byłem w St. Albans Church, gdzie otwarto nową salę. And as they showed the pictures of the work being done on that hall, there was one picture that stood out. I gdy pokazali zdjęcia tej sali, to jedno szczególnie się wyróżniało. He was a man in his 80s who had single-handedly done a whole series of small jobs. Był tam człowiek na tym zdjęciu gdzieś około 80 lat, w wieku 80 lat, który wykonał wiele małych rzeczy. And those small jobs added up to one man painting the whole thing. Wiecie, te małe rzeczy dodane do tego jednego człowieka polegały na pomalowaniu całego pomieszczenia. When you come and look at Haggai, Haggai is an encourager. Tak więc, kiedy popatrzymy na Ageusza, to jest to człowiek zachęty. He had reason to be pessimistic. On miał powody do pesymizmu. He saw that the glories of Jerusalem were past and the struggle before them was great. On zauważył, że chwała Jerozolimy minęła już i teraz tylko są zmagania co do przyszłości. But in Haggai's brief message we get an insight into somebody used by God. Ale w poselstwie, krótkim poselstwie Ageusza mamy spojrzenie na to, jak wygląda człowiek, którego wykorzystuje Pan. Haggai would not be discouraged. Ageusz nie zniechęcał się. And that's why we read our scripture reading out of Haggai, because we want to pick up a few verses I oto here. właśnie powód, dla którego czytaliśmy już na początku słowa z proroctwa Ageusza. In Haggai chapter 1 and verse 3. W 1 rozdziale jego proroctwa i 3 wierszu czytamy. Says, then the word of the Lord came through the prophet Haggai. Wtedy doszło przez proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Is it a time for you yourselves to be living in your beautiful paneled houses while this house remains a ruin? Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tak kafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Now this is what the Lord Almighty says. The next verse. Give careful thought to your ways. You have planted much, but have harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill. You put on clothes, but are never warm. You earn wages, only to put them in a purse with holes in it. Oto teraz tak mówi Pan zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. And what Haggai does is to say to them, why are you chasing all these possessions and houses for yourself? I to, co tutaj wyraża nam Ageusz, to mówi, dlaczego wy tylko troszczycie się o te domy dla siebie. And in Haggai chapter 1 verse 7 it says, this is what the Lord Almighty says. A 7 wiersz podaje, tak mówi Pan zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. Give careful thought to your ways. Go up into the mountains and bring down timber and build
the house, so that I may take pleasure in it and be honoured, says the Lord. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę się w nim w chwale, mówi Pan. We see then Haggai deliver this message of encouragement and hope. Widzimy tutaj Ageusza, który przekazuje poselstwo zachęty i nadziei. In essence, he says, don't worry about the opposition, Faktycznie on mówi, nie martwcie się tą opozycją, because opposition will always be there. dlatego że opozycja zawsze będzie. The question is, what does God say? I to, co się liczy, to to, co mówi Bóg. And in this case, God says, build my house. I w tym przypadku Bóg mówi, buduj mój dom. And so there, as we won't read the scripture reading again, but we have this encouragement, be strong, be of good faith, because I am with you, says God. I potem pojawia się to, co czytaliśmy wcześniej już rozpoczynając nabożeństwo. Bądź mocny, nie obawiaj się, idź do przodu. And then when you come to chapter 2 and verse 9, he talks about this house of God. A w 9 wierszu 2 rozdziału jest mowa na temat domu Bożego. And in chapter 2 verse 9, he just says, the glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty, and in this place I will grant peace, declares the Lord Almighty. I w 9 wierszu czytamy takie słowa. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan zastępów. I miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan zastępów. This temple that looks nothing compared to Solomon's temple Ta świątynia, która wygląda w tej chwili jakby niczym nie była w porównaniu ze świątynią Salomona. this small temple will be greater than the greater. Ta mała świątynia będzie większa niż ta większa. Because God is looking 400-500 years into the future. Dlatego, że Bóg patrzy te 400-500 lat w przyszłość. Because in the future there would be one who would come, the promised one. Dlatego, że w przyszłości pojawi się ten, który przyjdzie, ten obiecany. And he would walk and teach and preach in this very temple. I będzie chodził i nauczał i przemawiał w tej właśnie świątyni. And his presence would make the lesser greater. I jego obecność sprawi, że ta mniejsza stanie się większą. But enough of Haggai. You know, I imagine Haggai being this aged encourager as people build the city, that he just goes from one to another encouraging. Zostawmy jednak Ageusza. Pamiętajmy tylko o tym, że on był właśnie tym zachęcającym, który przechodził od jednej do drugiej osoby i wciąż zachęcał do budowy. In building God's kingdom, there is a place for the young and the old and the in-between. Aby budować Królestwo Boże, potrzeba i młodych, i starszych, i tych, którzy są w średnim wieku. And so we move from Ezra to Haggai and now to Nehemiah. A tak więc przenosimy się od Ezdrasza do Ageusza, a teraz do Nehemiasza. We know Nehemiah had at least one brother by the name of Hanani. My wiemy, że miał Nehemiasz jednego brata, którego imię było Hananiasz. We know that Hanani was in Judah, in Jerusalem. My wiemy, że Hananiasz był już w Judei, był w Jerozolimie. Because the work that had begun so promisingly had stopped. Bowiem praca, która wydawała się tak obiecująca, nagle została zatrzymana. After Haggai's message, they did rebuild and finish the temple. That was done. Po poselstwie Ageusza oni odbudowali świątynię, już zostało to wykonane. But their enemies were still nearby, Ale wciąż jeszcze wróg był obok and the walls of Jerusalem were still broken down. They were not safe. i mury Jerozolimy nadal były zburzone, a zatem nie było bezpiecznie. Now we put ourselves in Nehemiah's shoes. I teraz musimy stanąć w butach Nehemiasza. Nehemiah works for the most powerful king in the world. Nehemiasz pracował dla najpotężniejszego króla w ówczesnym świecie. It is not positional power that Nehemiah has, it is power of influence with the king. Nehemiasz posiadał moc, która wynikała z jego pozycji, a zatem był on wpływowym człowiekiem na króla.
And you can guarantee that Nehemiah's life in the king's palace was very, very comfortable. I mogę wam zagwarantować, że życie w Pałacu Królewskim Nehemiasza było naprawdę bardzo dobre, wygodne. Other than if the king got angry and wanted to remove your head, it was also a relatively safe life. Oprócz chwil, w których król mógł być zły i mógł w jakiś sposób też cierpieć z powodu braku zdrowia, było to bezpieczne życie tam. And yet the day came when Hanani arrived with a report, a devastating report of what was going on in Jerusalem. Aż pewnego dnia przybywa Nehemiasz do króla i sprawozdaje mu o tych strasznych rzeczach, które działy się w Jerozolimie. And Nehemiah is so disturbed that he breaks his normal pattern, and when he goes into the king, he's not quite his normal cheerful self. I Nehemiasz zaczyna działać zupełnie inaczej. Tym razem w zupełnie innym nastroju dociera do samego króla. And when he goes into the king says, Nehemiah, why are you looking sad? I kiedy staje przed królem, król pyta, Nehemiaszu, dlaczego wyglądasz na zasmuconego? Now, it's probably a dangerous thing to be sad before the kings of that era. Wiecie, w tamtych czasach prawdopodobnie jest dość niebezpieczną rzeczą, aby wyglądać na smutnego, kiedy się stoi przed królem. But no doubt, having been the subject of much prayer, Nehemiah takes his life in his hands and spills out the whole situation of Jerusalem to his king. Ale najwyraźniej Nehemiasz jest gotowy położyć nawet swoje życie całkowicie w tej sprawie i wylewa przed sobą to, co czuje, co dzieje się w tej chwili w Jerozolimie. And the king obviously has immense respect for Nehemiah. Najwyraźniej król darzy ogromnym szacunkiem Nehemiasza. Because essentially the king says to him, how long will it take and what do you need? I król w wyniku tego mówi, ile to czasu ci zajmie, co potrzebujesz. And so the king sends Nehemiah to Jerusalem. Tak więc król wysyła Nehemiasza do Jerozolimy. Now, those that are opposing the rebuilding of Jerusalem hear about this and are more than a little disturbed. Ci, którzy są przeciwni odbudowaniu Jerozolimy, słyszą te wieści i troszeczkę się denerwują. Nehemiah gets finally to Jerusalem and it's interesting to see what he does. Nehemiasz wreszcie dociera do Jerozolimy i ciekawe jest to, co czyni. He doesn't rush in and immediately announce why he's there. On wcale nie wpada do Jerozolimy i od razu ogłasza, po co się tu znajduje. You imagine how it would have been received in Jerusalem when the cupbearer to the king, along with a retinue of soldiers, turned up. Możecie sobie jedynie wyobrazić, jakby to zostało przyjęte, gdyby podczaszy królewski nagle pojawił się i od razu zaczynał swoje działanie. And so Nehemiah waits until night. Tak więc Nehemiasz czeka aż do wieczora. And in the darkness of night, he goes out and inspects Jerusalem from end to end. A nocą dopiero, kiedy jest całkowicie ciemno, wędruje i przeprowadza inspekcję od jednego końca do drugiego końca Jerozolimy. And indeed, he concludes that something has to be done. I oczywiście dochodzi do wniosku, że trzeba coś z tym zrobić. Actually, many churches need a Nehemiah as well. Faktycznie wiele zborów potrzebuje także takiego Nehemiasza. Nehemiah is the one who looks, sums it up and then is prepared to act. Nehemiasz jest tym, który patrzy, jakby podsumowuje to wszystko i decyduje się, co trzeba uczynić. If he has to step on toes and offend people, he's not worried because he's there on a mission. Jeżeli będzie musiał stanąć na palcach niektórych ludzi, to zrobi to, bo to jest jego misją. And in fact, as you read later in Nehemiah, when he's calling the people back to the Sabbath, he's not afraid to wave a few fists and pull a bit of hair. Widzimy to zresztą później, kiedy będzie przemawiał do swojego ludu i kiedy mówi im na temat święcenia sabatu, to faktycznie jakby unosi swoją pięść, aby zagrozić im. Because Nehemiah has a job to be done. Dlatego, że Nehemiasz ma zadanie do wykonania. So he calls together the leaders. Tak więc on teraz zwołuje tych And unfolds to them the reason he's here. i mówi im, dlaczego znajduje się tutaj. And he motivates those dispirited, discouraged bunch of Jews in a way no one has. I motywuje tych zniechęconych, załamanych ludzi w sposób, jaki nikt inny nie uczynił. To give you an idea, this is now probably
12 years since the 50,000 plus returned to Jerusalem. Prawdopodobnie minęło 11 lub 12 lat od czasu, kiedy owych 50 000 przywędrowało z Babilonu do Jerozolimy. They should have done all that needed to be done in that time. Oni w tym czasie powinni wykonać już wszystko, co trzeba było wykonać. So Nehemiah motivates and gives every single person in that city a job. Tak więc Nehemiasz daje każdej osobie w mieście jakieś zadanie. He divides it down into family groups and says, here's a section of the wall, build it now. On teraz bierze całe grupy rodzin i mówi, tu macie ten fragment murów, odbudujcie, już. And people catch the sense of excitement and they start to build. I ludzie złapani tym entuzjazmem zaczynają budować. And the opposition grows. I opozycja rośnie. The invitation comes to Nehemiah, come and meet with us down in this valley. We want to talk to you. Do Nehemiasza dociera zaproszenie, chodź, spotkajmy się tam w dolinie, chcemy z tobą porozmawiać. Talk was probably code for assassinate or something, but that was the message. Ta rozmowa polegała na tym, że planowano zamach na niego, ale takie przekazano mu posłanie. And Nehemiah sent back a message and said, look, I'm too busy doing what I'm doing. I've got a task. Nehemiasz jednak odsyła im wiadomość, jestem zbyt zajęty, nie mam czasu, żeby tam iść. Mam zadanie do wykonania. 4 times they send this message and 4 times he sends back the same response. I got a job. Leave me alone. 4 razy wysyłają do niego tego rodzaju zaproszenie i 4 razy on odpowiada, mam zadania do wykonania, nie mam czasu. So then they decide, the enemy decide that they will come and attack one night. Tak więc wróg decyduje, że pewnej nocy będzie musiał przybyć i zaatakować. And rather than be afraid, Nehemiah says, no, we will defend. I zamiast się bać tego, Nehemiasz mówi, nie, będziemy się bronić. Around the same time, the word comes, Nehemiah, you shouldn't be out in public so much. You might be assassinated. And he says, forget it. I'm going to keep going. Aż w końcu dociera do niego informacja, Nehemiaszu, nie powinieneś się tak publicznie pojawiać, dlatego że może być zamach na ciebie. Lepiej przestań tak działać. And so Nehemiah devises a plan where half of the people of the city are to have swords and spears and to guard. Tak więc Nehemiasz teraz mówi, aby ludzie wzięli, część ludzi wzięła swoje oszczepy, swoje miecze i aby byli gotowi do walki. While the other half are to build having a sword at their side. Natomiast ci, którzy zajmują się samą budową, mają mieć miecz przy boku. And in the book of Nehemiah even writes to the effect that I slept in my work clothes. I Nehemiasz, jak czytamy w jego księdze o tym, wręcz nie mógł spać, aż praca nie została dokonana. And after waiting for 10 years for that wall to be built. I czekał, aż po 10 latach została odbudowana, mury zostały odbudowane. In 52 days the walls are built and the gates installed. W 52 dniach zostały odbudowane mury i bramy zostały założone. And if the story ended there, it would be incomplete. I jeżeli na tym zakończyłaby się cała historia, nie byłaby ona pełna. The temple was built. Świątynia została zbudowana. Their houses were done. Już domy zostały wykonane. The walls were finished. I mury zostały zakończone. The city was safe. Miasto było bezpieczne. But it was not enough. Ale to jeszcze nie wystarczyło. See, all those things combined do not bring contentment. Wszystkie te rzeczy, kiedy połączymy razem, nie dawały zadowolenia. Today, you have a beautiful place of worship. Dzisiaj macie piękne miejsce zgromadzenia. You have houses. Macie domy. We don't have walls, but we do have a police force which keeps the peace. Nie mamy murów, no ale mamy za to siły policji, które starają się zachować pokój. But those things alone will not bring us contentment. Ale te wszystkie rzeczy nie dadzą, nie przyniosą nam zadowolenia. Because in each one of us we know that there is a spiritual vacuum. Dlatego, że wszyscy wiemy, że w nas istnieje pewna pustka duchowa. And this is where Nehemiah demonstrates his greatness as a leader. I właśnie tutaj Nehemiasz wykazuje swoją wielkość jako przywódca. You know, the Nehemiah who offends people is not afraid to recognize that he needs help. Nehemiasz i jego przyjaciele okazują to, że trzeba mu pomocy.
And so Nehemiah calls all the people of Jerusalem together. Tak więc Nehemiasz zwołuje wszystkich ludzi z Jerozolimy, aby spotkali się. He sets up a platform to speak from. I przygotowuje sobie podium, na które wyjdzie, aby przemawiać. And from that podium speaks not Nehemiah, but Ezra. Ale z tego podium przemawia nie Nehemiasz, ale Ezdrasz. See, Ezra was the teacher and preacher of God's word. Dlatego, że to Ezdrasz był nauczycielem, był mówcą, uczącym Słowa Bożego. Nehemiah was, in crude terms, the head kicker, the man of action. Nehemiasz był tym, który był człowiekiem czynu, działania. To on popychał ludzi do pracy. And now it needed a great man to step aside and allow a great spiritual leader to lead the people. A teraz potrzeba było tak wielkiego człowieka, który wyjdzie i stanie się przywódcą duchowym narodu. Nehemiah chapter 8. 8 rozdział Księgi Nehemiasza. There in Nehemiah chapter 8 we find out what happens when all the people gather together. Zauważamy, co dzieje się, kiedy wszyscy ludzie zebrali się razem. In 8 verse 2 W 2 wierszu czytamy. it says, "So on the first day of the 7th month, Ezra the priest brought the law before the assembly, which was made up of men and women who were able to understand." I'll read the next verse. He read it aloud from daybreak till noon as he faced the square before the water gate in the presence of the men, women and others who could understand, and all the people listened attentively to the book of the law. Przyniósł więc Ezdrasz kapłan zakon na zgromadzenie, złożone z mężczyzn i kobiet, wszystkich, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem, było to pierwszego dnia 7 miesiąca i czytał z niego na placu, który był przed bramą wodną, od samego świtu aż do południa, wobec mężczyzn i kobiet, tych, którzy mogli rozumieć, a uwaga całego ludu była skupiona na treści zakonu. Let me interpret what it's saying. Pozwólcie, że zinterpretuję to, co przeczytaliśmy. For 6 hours, Przez 6 godzin Ezra stood and read scripture. Ezdrasz stał i czytał Pismo. And the people stood and listened and drank it in. I ludzie stali i słuchali, chłonąc to. Now, I'm not going to preach for 6 hours today, Ja dzisiaj nie mam zamiaru przez 6 godzin przemawiać, but I suspect that if I tried to preach for 6 hours, I would see eyes closing and heads nodding. I ja przypuszczam jednak, że gdybym tak mówił przez 6 godzin, to widziałbym wasze oczy zamknięte i wasze głowy opadające. But on this occasion, there is such a thirst for something more from the people that they want more. Ale przy tej okazji było takie pragnienie czegoś więcej ze strony ludzi, że oni byli gotowi stać tak długo. The Spirit is burning in their hearts. Wiecie, to był duch, który płonął w ich sercach. And what then happens over the next month is quite amazing. I to, co dzieje się w kolejnych miesiącach, jest zdumiewające. The next day they come together again. Następnego dnia znowu spotykają się razem. And there's more reading from the word and more explanation of the word. Jest dalej czytane słowo i dalej wyjaśniane słowo. And as they read, I'm not sure exactly where they were up to in those first 5 books of the Bible, but as they read, they discover there's a feast they should be celebrating. Ale gdy tak czytali, ja nie jestem pewien, z które księgi jako pierwsze czytali z Biblii, ale to, co czytali, spowodowało, że potem mieli całe przyjęcie, ucztę. It's the Feast of Tabernacles, where they would build little booths or huts and live in them. To było święto namiotów, które polegało na tym, że budowali sobie takie małe chatki, małe namioty, szałasy. And they say, let's do it. And so for the next week, they keep that festival. I powiedzieli, no to skoro czytamy, no to zróbmy to. Więc następny tydzień znajdowali się w szałasach. On the 24th day of the same month, they come together again. A 24 dnia tego samego miesiąca spotkali się znowu. See, what has happened has been a renewal of the heart, a revival has taken place. To, co się wydarzyło, to była odnowa serca, to było ożywienie. But a revival based purely on the emotion that flows is not sustained. Ale wiecie, ożywienie, które opiera się jedynie na emocjach, to nie zostanie zbyt długo.
And so they put on sackcloth, they've fasted, and they come together on this day again to pray and to worship and to dig into the Word. Tak więc założyli odpowiednie szaty i pościli i znowu czcili Pana i oddawali Mu chwałę. But on this day, Ale tamtego dnia they do something more. zrobili jeszcze coś więcej. And this is where Nehemiah steps back into the frame. To jest teraz, kiedy Nehemiasz znowu pojawia się przed nimi. What is recorded there in Nehemiah chapter 9 is essentially an agreement that they will be faithful to and serve God. To, co w 9 rozdziale zostało sprawozdane w tej księdze Nehemiasza, to jest ich ugoda, że pozostaną wiernymi Bogu. And the first name recorded as one who signed off on that agreement was Nehemiah. I pierwsze imię, które pojawia się jako podpis na owej ugodzie, to imię Nehemiasza. Because Nehemiah knew that without that spiritual renewal, everything else would fall away. Dlatego, że Nehemiasz wiedział, że bez takiego ducha odnowy to wszystko będzie na nic. That renewal that we each seek Odnowa, której wszyscy poszukujemy, can only be found in God and in His Word. może odnaleźć się jedynie w Bogu i w Jego Słowie. Listening to the odd sermon will no more spiritually nourish us than eating the odd meal. Wiecie, słuchanie starych kazań nic więcej nie zrobi, jak spożywanie jakiegoś starego posiłku. It's interesting when we go back to the Protestant Reformation in Germany. Jest rzeczą interesującą, kiedy cofniemy się do reformacji na terenie Niemiec. Martin Luther and his associates started a preaching program or a teaching program which was one of the key elements of the Reformation. Marcin Luther i jego przyjaciele, współpracownicy zaczęli przygotowywać cały program nauczania, aby reformacja szła do przodu. This is how it went. I tak to się działo. On Sunday they would have 3 services. W niedzielę mieli 3 nabożeństwa. First service, 5 a.m. 5 a.m. Pierwsze nabożeństwo o 5 rano. And there they taught from the books of Paul. I wtedy nauczali z listów Pawła. At 9 o'clock they taught from the Gospels. O godzinie 9 nauczali z Ewangelii. And then in their afternoon meeting they picked up the Gospels again. A potem po południu mieli kolejne nabożeństwo i znowu sięgali do Ewangelii. On Mondays and Tuesdays there were sermons on doctrine. Natomiast w poniedziałki i wtorki były kazania na temat doktryn. On Wednesdays, teachings from the Gospel of Matthew. Natomiast w środy nauki z Ewangelii Mateusza. On Thursdays and Fridays, the letters of Peter, James and John. W czwartki i piątki listy Piotra, Jakuba i Jana. And then on Saturday there would be the Gospel of John. A potem w sobotę była Ewangelia Jana. And then come Sunday the whole cycle would start again. A potem od niedzieli zaczynał się ponownie cały cykl. Now, I have to confess, in my individualistic Western mindset, the idea of coming together that frequently and that intensely, it worries me. Powiem wam tak z mojego osobistego punktu widzenia, że sam pomysł spotykania się często tak i tak długo, no trochę mnie martwi. But when you look at what brings about revival and renewal, Ale jeśli popatrzycie na to, co jest źródłem odnowy, co jest źródłem ożywienia, it would seem that it's not possible without that support and foundation of the study of God's Word. wydaje się, że jest to w ogóle nieosiągalne bez podstawy, którą jest studiowanie Słowa Bożego. And while sometimes in our too busy world it may not be practical to gather together as a group, Czasami w tym zbyt zajętym świecie nie będzie to zbyt praktyczne, aby spotykać się razem jako grupa. if we neglect the Word, we will stagnate spiritually at best. Jeśli zlekceważymy Słowo, wtedy dojdzie do stagnacji duchowej. And so we reflect in closing on these 3 men, Ezra, Nehemiah and Haggai. Tak więc dochodzimy prawie że do zamknięcia już tej historii tych 3 ludzi, Ezdrasza, Nehemiasza i Hageusza. Maybe you are called to be a Haggai. Być może wy zostaliście powołani do roli Ageusza.
Somebody who quietly goes about encouraging and building up. Kogoś, kto śmiało idzie i zachęca, aby budować. Somebody who is not content to rest on the glories of the past, but look forward to what will happen in future. Ktoś, kto nie będzie polegał jedynie na chwale, która jest przeszłością, ale będzie patrzył w przyszłość. Or maybe you're called to be a Nehemiah. A być może jesteście powołani, by być Nehemiaszami. Maybe the Nehemiah in this church or this community or this state or somewhere else that will offend some people but will progress the cause of God. Być może Nehemiasz w tym gronie będzie mógł stać się człowiekiem, który troszkę denerwuje innych ludzi, ale mimo wszystko jest potrzebny. Haggai would tell us the place of worship must be built. Ageusz powie nam, miejsce nabożeństw musi być zbudowane. Nehemiah would insist the job must be done, the walls must go up. Nehemiasz będzie się upierał i mówił, muszą być odbudowane mury, muszą ściany na nowo powstać. But maybe the most lasting message of all was the message of Ezra. Ale być może tym ostatnim poselstwem jest poselstwo Ezdrasza. Come back to the word. Powróćcie do słowa. Let your hearts and your minds be renewed. Niechaj serca i umysły wasze zostaną odnowione. Because in the end this church building will be gone. Dlatego, że w końcu ten budynek zniknie. Walls fall down. Ściany się rozpadną. But when you build the kingdom of God, you build something that can last for eternity. Ale jeśli budujecie Królestwo Boże, budujecie coś, co przetrwa przez wieczność. I believe that is the challenge of these three men. Let us join together and build a community of God's grace that lasts forever. Wierzę, że jest to wyzwanie tych trzech mężczyzn, abyśmy wspólnie działali i zbudowali społeczność, która będzie trwała przez wieki.